Raz, dwa, trzy. Dziś będzie sernik na kruchym spodzie. Jeszcze raz. Dziś będzie sernik na kruchym spodzie czekoladowym z kruszonką na górze, też czekoladową. Mamy to. Mamy to. Dobra. 2,5 szklanki mąki do miski. 2 łyżeczki sody oczyszczonej. Ja to uwielbiam kakao, więc im więcej, tym lepiej. Dajcie maksymalnie 2,5 łyżki stołowej. 250 gram masła. Ścieramy masło na tarce, iż zdecydowanie łatwiej będzie nam wyrobić ciasto i szybciej. Przepis pochodzi od sąsiadki mojej babci, pani Anieli, która niestety nie żyje. I 2 lata przed śmiercią podzieliła się tym przepisem ze mną. Ja ten przepis mam i w sumie to jest taki hołd dla niej trochę, bo ona zawsze sprawiała, że te święta do ciasta potrzebujemy jeszcze 2 łyżki śmietany. Nie musicie suchych składników mieszać na początku, bo często tak gdzieś tam w telewizji, w programach o tym mówią. Nie musicie, wystarczy, że wsypiecie wszystko, to i tak się wszystko super wymiesza. 2 żółtka. Kiedy mamy masło już wcześniej, znaczy starte masło, kiedy mamy, to zdecydowanie łatwiej jest wyrobić ciasto i szybciej. Już prawie. Taką kulę jak wyrobimy, to chowamy do lodówki. Będziemy podjadać takie ciasto. A wiecie, czego nie dałem? Cukru. Szklanka cukru jeszcze. Teraz muszę dorobić do ciasta. Hit. Żeś narobiła, Danuśka, bałaganu. Wsadzamy w folię. I do lodówy. Mamy kostkę masła, czyli 200 gram. Tyle potrzeb 200 gramów. Pewnie mój szanowny kumpel Marceli będzie mi wypominał właśnie, że źle odmieniam, bo ciągle się tylko czepia. Obaj, oboje, obie, znaczy obaj i oboje mi się myli. I 200 gram i gramów. I on mi zawsze na to zwracał uwagę. Ja już nie wiem, czy się mówi 200 gram, czy 200 gramów. 200 gramów chyba, nie wiem. 20 deko masła miksujemy, drodzy Państwo, z szklanką cukru. Dodajemy 3 żółtka. Po łyżce sera i miksujemy, albo może po 2 będzie szybciej. O, nic się nie stanie. Teraz wrzucamy budynię bądź mąkę ziemniaczaną. Tutaj mamy zmiksowaną masę serową i ubijamy białko na maksymalnych obrotach. Przykładamy białko do naszej masy serowej. Mieszamy delikatnie, ale bardzo dokładnie. Bierzemy kawałeczek masła i smarujemy sobie blachę dokładnie. Bułka tarta. Połowę ciasta, może troszeczkę więcej niż połowę, oddzielacie. Tą część chowamy do zamrażalnika teraz. A tą część musimy sobie rozwałkować, tak będzie najlepiej, więc bierzemy papier i wałek. Oddzielimy jeszcze kawałek. Teraz zobaczycie dlaczego. Odrobinka mąki. O, ciach. Ugniatamy. Jeszcze trochę mąki. Dobra. Przykrywamy to papierem. Ciach. Dobrze. Teraz tą część ciasta przesuwam tu. Teraz nasze ciasto przekładamy sobie do blachy
Możemy sobie zrobić tak. Ciach. Dobra. Zdejmujemy papier. I rozgniatamy palcami, tak jest najprościej. Tą resztkę zawsze sobie zostawiam na to, żeby właśnie brzegi ciasta doklejać te dziury, pozaklejać te dziury, które ewentualnie gdzieś nam się pojawią. Żeby nam ciasto równomiernie sobie rosło w piekarniku, właściwie rosło, piekło się i rosło i wszystko inne, żeby było dobrze, to sobie robimy widelcem takie dziurki. Bardzo proszę. Teraz naszą masę serową przekładamy na ciasto. Z zamrażalnika wyjmujemy kulę zmrożoną. Ścieramy na tarce. Ścieramy na tarce w grubych oczkach. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na godzinę czasu. Zostawiamy piekarnik lekko uchylony. Ja sobie przystawiam drewnianą łyżką, żeby sobie to ciasto tam wystygło przez godzinę jeszcze. Moi kochani, oficjalnie ogłaszam, że ciasto już wystygło. Ale zobaczcie, co zrobiłem w międzyczasie. Pierwszy raz w życiu robiłem palmy, bo podejrzewam, że w obecnej sytuacji nie będą sprzedawać, a raczej na pewno. Więc stwierdziłem, że zrobię sam. Na grubo poleciał. Z pierwszym kawałkiem jest zawsze dramat. Jakoś wyszedł. Weźmy jeszcze kawałek. Rachcia. I ciepłego sernika się nie powinno kroić też ze względu na to, że jeszcze nie jest taki zwarty. Mam te. Kurde, jeszcze się rozwala. Bo powinniście tak naprawdę poczekać, aż on będzie miękki. Aż on wystygnie. I wtedy już nie będzie taki miękki, będzie zwarty. Ten kawałek pierwszy to nie wygląda zachęcająco, ale wam gwarantuję, że doznania smakowe są na pewno duże, a szczególnie jak wystygnie, ale... No co tu dużo mówić. Dobre, no. Bardzo dobre. Mój serniczek, poza tym, że został upieczony na potrzeby nagrania tego filmu, zostanie dzisiaj dostarczony do szpitala w Zawierciu. Słyszałem o akcji, że ludzie wożą ciasta, obiady, restauracje też w tym biorą udział do szpitali jako podzięka dla personelu medycznego i uważam, że to jest super inicjatywa, więc ja to założę do szpitala. Miłego wszystkiego dobrego. Koniec. Boże, to już koniec, naprawdę.